Ja to kojarzę z osteoporozą, z taką staruszką, z laską i nagle mi mówią, że ja już jestem tą staruszką z tą laską, o co chodzi. No nie, ty masz chorobę kości i to nie jest twoja wina. Ty nie jesteś stara i w każdym wieku możemy być narażeni na osteoporozę, a nawet dzieci już chorują na osteoporozę. Dlaczego u mężczyzn jest znacznie mniejszy odsetek? I dlaczego? Bo się panowie nie badają. Po prostu. Bo jeżeli pacjent wyda olbrzymie pieniądze i zrobi sobie implant, a nagle ten implant się nie przyjmie, bo okazuje się, że pacjent miał ciężką osteoporozę, no to będzie to olbrzymia strata. Bo statystyki związane właśnie ze złamaniami, chociażby na przykład, jak powiedziałeś, szyjki kości udowej są straszne. Nawet 25% doczytałam osób umiera w przeciągu 6 miesięcy od złamania, a nawet do 40% w ciągu pierwszego roku od złamania. Dziś moim i waszym gościem jest Agata Skwarek-Szewczyk, lekarz internista, reumatolog z wieloletnim doświadczeniem klinicznym. Specjalizuje się nie tylko w reumatologii, ale również w obszarze diagnostyki i leczenia osteoporozy. Współautorka wielu publikacji naukowych, a obecnie związana jest z Mokotowskim Centrum Osteoporozy w Warszawie. Agata, dziękuję bardzo, że przyjęłaś to zaproszenie i że dziś będziemy mogły porozmawiać na temat, na który mówi się niewiele, a dotyka jednak bardzo wielu ludzi. Czyli porozmawiamy o osteoporozie, o cichym złodzieju kości, co powinniśmy wiedzieć na ten temat i co robić, żeby żyć bez złamań. Ja dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że coraz więcej w przestrzeni publicznej mówi się o tej osteoporozie, bo w Polsce na osteoporozę, jak podaje nam Narodowy Fundusz Zdrowia, choruje ponad 2 miliony ludzi. To znaczy, że w rzeczywistości pewnie jest ich dużo, dużo więcej. A pacjenci dowiadują się o osteoporozie dopiero jak się połamią. A mamy do tego świetne środki diagnostyczne i również coraz lepsze leczenie, żeby zapobiegać złamaniom i poprawić strukturę naszych kości. Czyli tak naprawdę w dużej mierze jest to problem świadomości. Tak. I chciałabym tutaj też przełamać takie tabu, że osteoporoza to jest choroba starszych ludzi, bo tak nie jest i w każdym wieku możemy być narażeni na osteoporozę, a nawet dzieci już chorują na osteoporozę. No właśnie, a czym właściwie jest ta osteoporoza? Osteoporoza to jest obniżenie naszej gęstości mineralnej kości. Czyli tak jakby porównać kość do gąbki, tak? I te połączenia w gąbce jest taka nasza struktura kości, która z wiekiem się osłabia, czyli z takiej mocnej struktury robi się struktura rozrzedzona, jak sobie Państwo mogą wyobrazić, bardziej podatna na złamanie. A dlaczego jest nazywana właśnie cichym złodziejem kości? Bo tracimy na jej gęstości. Czyli szczytową masę kostną osiągamy do 20-25 roku życia, a potem fizjologicznie ją troszkę tracimy. Tak między 25-35 jest taki szczyt naszej gęstości mineralnej kości, a potem niestety ją tracimy. Kto jest przede wszystkim w grupie ryzyka? My, kobiety, a szczególnie kobiety w okresie menopauzy, gdzie ta czynność hormonalna nam spada po prostu. Zanikają nam estrogeny, więc każda pani w okresie menopauzy powinna, oprócz konsultacji ginekologicznej, którą powinniśmy odbywać co 2 lata, odbyć wizytę w poradni osteoporozy. Tak jak wykonujemy co rok cytologię, tak w okresie menopauzy powinniśmy się udać do poradni leczenia osteoporozy. Sami powinniśmy się skierować, czy lekarz rodzinny albo ginekolog powinien nas skierować? Lekarz rodzinny niestety nie może dać takiego skierowania, ale może pokierować nas do specjalisty, który takie skierowanie nam wystawi. Czyli może to być ginekolog, może to być ortopeda, reumatolog albo dedykowane poradnie leczenia osteoporozy. Załóżmy, że mamy kobietę, która jest w okresie menopauzy i lekarz endokrynolog nawet zaleca terapię hormonalną zastępczą, ale kobieta się waha i zastanawia, co ty jako lekarz, który się zajmuje osteoporozą, byś chciała tutaj powiedzieć? Że ja jako lekarz będę brała hormonalną terapię zastępczą, oczywiście jeżeli do tego czasu się nic nie zmieni i nie będę miała przeciwwskazań do jej stosowania. Hormonalna terapia działa bardzo dobrze na nasze kości, ponieważ nam te ostrogeny, których zaczyna nam brakować, dostarcza. Jednocześnie nam to spowalnia troszkę utratę gęstości mineralnej kości,
Poza tym hormonalna terapia zastępcza również pomaga w wielu innych procesach. Między innymi wpływa na nasz mental, na kojarzenia, na to, jak wyglądamy. Nie mamy przez to tych objawów wypadowych wszystkich. Także, drogie panie, możemy sobie troszkę to nasze życie poprawić i korzystajmy z tego dorobku medycyny. Jeżeli oczywiście nie ma przeciwwskazań, to podkreślam, warto o tym porozmawiać ze swoim ginekologiem w tym okresie, kiedy wchodzimy w ten okres perimenopauzy, menopauzy. Fajnie, że jest właśnie ta terapia hormonalna zastępcza oczarowana i u kobiet, i u mężczyzn. Tak jest i fajnie, że o tym się mówi i że też lekarze mówią też o swoich doświadczeniach. Jasne. Natomiast każda kobieta w okresie perimenopauzy, menopauzy powinna takie badanie. Tak. I oczywiście to, co pytałaś wcześniej, z tymi czynnikami ryzyka, czyli oprócz menopauzy, to jeżeli mamy niską masę ciała, takie bardzo wątłe kobiety, drobnej budowy, one są szczególnie narażone. Kobiety i mężczyźni, którzy palą papierosy, piją dużo alkoholu. Poza tym niektóre leki sprzyjają nam powstawaniu osteoporozy, czyli głównie sterydy, leki przeciwpadaczkowe, leki przeciwkrzepliwe, ale także osoby podczas zmiany płci, gdzie jedne hormony hamujemy, a drugie hormony podajemy, więc takie osoby w okresie tranzycji również powinny się udać do poradni osteoporozy. Tych czynników ryzyka jest bardzo dużo, bo z każdej dziedziny interny możemy wybrać sobie choroby, które nas predysponują do osteoporozy. A co z genetyką? Genetyka oczywiście tak. Ja zawsze swoich pacjentów pytam, czy w rodzinie była osteoporoza. I ta odpowiedź zazwyczaj brzmi, ale przecież wtedy pacjenci się nie badali. Ja nie wiem, czy moja babcia czy matka chorowała na osteoporozę, bo często w tamtych czasach nie było takich badań. Ale takie pytanie zadane inaczej. Czy twoja matka czy babcia się połamały? No tak, babcia złamała biodro. To jest taki znak, że jednak ta osteoporoza była w tej rodzinie. Bo złamanie kręgosłupa czy szyjki kości udowej świadczy już o osteoporozie. A powiedz mi, a jeżeli na przykład dana osoba sama w wywiadzie podaje, że miała złamanie wcześniej, czy to też może być jednym z czynników ryzyka? Tak, przebyte złamanie i teraz tak, nie każde złamanie, bo jeżeli był uraz, nie wiem, zjeżdżaliśmy na nartach albo mieliśmy wypadek komunikacyjny i doznaliśmy złamania, to było złamanie zazwyczaj z użyciem siły. A złamanie osteoporotyczne jest to takie, które jest definiowane jako upadek z wysokości własnego ciała z użyciem energii, która normalnie nie doprowadziłaby do tego złamania. Czyli tak naprawdę niewielkie złamanie, czyli upadamy, zazwyczaj panie podpierają się nadgarstki, tak? Złamanie tutaj kości przedramienia. Czy też złamanie szyjki kości udowej, złamanie żeber, złamanie kręgosłupa. To są te lokalizacje, które mogą świadczyć o osteoporozie i o przebytym złamaniu osteoporotycznym. Czy to już powinno też żarówka się zapalić? Tak, bo często kobiety są zaopatrywane na sorach, jest zaopatrywane złamanie, ale nie niesie to żadnych potem konsekwencji. Czyli taka pani po złamaniu powinna dostać automatycznie skierowanie do poradni osteoporozy. Na szczęście to się zmienia i coraz więcej tych pacjentek dostaje to skierowanie, ale jednak powinniśmy o tym mówić dużo, żeby same panie się tego domagały. No i dzisiaj mam nadzieję, że tyle razy to powtórzę, że wszyscy widzowie sami pójdą i wyślą też swoich bliskich na takie badania. A powiedz mi, a osoby, które uprawiają bardzo intensywnie sport, czy czasami może również to wpływać na metabolizm kostny? Oczywiście, że tak. I u takich osób również dochodzi do różnego typu złamań. Także takie nadmierne uprawianie sportu również jest czynnikiem predysponującym, ale zazwyczaj z mojego doświadczenia muszę powiedzieć, że tutaj musi być jeszcze jeden czynnik, który doprowadzi do takiego złamania. Czy to typowego, czy zmęczeniowego. Tak, ale zazwyczaj jeszcze coś jest dodatkowo. Ale to tak jak w większości przecież jednostek chorobowych, żeby zaistniała dana jednostka chorobowa, najczęściej, nie zawsze, ale to więcej niż jeden czynnik jest potrzebny. Dokładnie tak. I osteoporoza jest właśnie taką chorobą wieloczynnikową, bo czasami pacjentki mówią, ale ja uprawiałam intensywnie sport, zdrowo się odżywiałam, jadłam, suplementowałam wapno, witaminę D i mam tą osteopenię czy osteoporozę.
to nie jest wasza wina do końca, bo czasami geny, czasami jakaś defekt cewki nerkowej. I jeszcze coś się dzieje, także drogie pacjentki, to nie jest wasza wina, że chorujecie. Rozmawiałyśmy o tym, że kobiety w okresie menopauzy są szczególnie narażone, natomiast estrogeny są potrzebne Tak. do metabolizmu kości Kości. nie tylko u kobiet, ale również u mężczyzn. I o ile z tego, co się doczytałam, co trzecia kobieta po 50 roku życia w Polsce najprawdopodobniej choruje na osteoporozę, nie zawsze o tym wie, u mężczyzn ten odsetek jest znacznie mniejszy, ale jednak również chorują. Czy tutaj są jakieś różnice albo dlaczego u mężczyzn jest znacznie mniejszy odsetek? I dlaczego? Bo się panowie nie badają. Po prostu. Osteoporoza nadal jest postrzegana jako choroba kobiet. Odsetek mężczyzn w poradni osteoporozy jest dużo mniejszy niż kobiet, bo panowie uważają, że ta choroba ich po prostu nie dotyczy. I nikt ich nie kieruje I również. nikt nie kieruje, bo po co, tak? A mężczyźni chorują i jest to związane właśnie też z tak zwaną andropauzą u mężczyzn, gdzie między innymi jest to związane z przemianą testosteronu między innymi w organizmie. Także mężczyźni chorują, ale też panowie chorują na choroby przewlekłe, które predysponują do tej osteoporozy, jak niewydolność nerek, jak również mają nowotwory, jak są poddawani sterydoterapii i tacy mężczyźni również powinni w grupie ryzyka. tak. Ja zachęcam zawsze panie, żeby przyprowadzały swoich partnerów, mężów, kolegów, żeby również badać swoich mężczyzn. Przygotowując się, doczytałam, że utrata kości z wiekiem może być w dużej mierze spowodowana zmniejszoną aktywnością fizyczną i utratą mięśni, czyli sarkopenią, a nie wyłącznie jest to związane z procesem starzenia. Czy mogłabyś coś na ten temat powiedzieć? Tak. Osteoporoza to utrata gęstości mineralnej kości, a sarkopenia to utrata naszej masy mięśniowej. I teraz z wiekiem nie tracimy tylko gęstość mineralnej kości, ale niestety po 40 tracimy również masę mięśniową. I coraz trudniej ją też odbudować. Dokładnie tak. I teraz tak. Mięśnie są takim aparatem, które trzymają naszą kość w ryzach, tak? Więc nie ma zdrowej kości bez zdrowych mięśni. Bardzo dużo się mówiło o treningu aerobowym, tak? O ćwiczeniach, o marszach w kontekście osteoporozy. Ja się cieszę, że coraz większy nacisk kładziemy na trening oporowy, siłowy, tak? Bo to gwarantuje nam zdrowe kości i zdrowe mięśnie. Jest w ogóle jednostka chorobowa, już w reumatologii mówimy o osteosarkopenii, czyli że tracimy jedno i drugie. Zwiąże się z tym między innymi zespół kruchości, tak? Osoby takie kruche, wątłe, starsze zazwyczaj mają jedno, i osteoporozę, i sarkopenię. Więc jeżeli my zaczniemy po tym 35 roku życia, albo w ogóle cały czas wyrabiamy w naszych dzieciach, nastolatkach potrzebę ruchu, treningu siłowego, oporowego, to potem taka osoba na pewno nie będzie mieć trudności w rozpoczęciu takiego treningu. Tak, bardzo fajnie jest zrozumieć też tą mechanikę, że mięśnie poprzez ścięgno są przyczepione do kości. Dokładnie I tak. w momencie, kiedy jest trening siłowy, ten mięsień jest poddawany wysiłkowi, to poprzez ścięgna impuls przechodzi na kość i ta kość jest również pobudzana. Tak, więc tak jak powiedziałam, po prostu mięśnie trzymają nasze kości w ryzach. I dlatego taki trening siłowy raz albo 2 razy w tygodniu jest super uzupełnionym treningiem aerobowego, bo nasze kości kochają ruch, a szczególnie takie mikrodrgania właśnie, które pobudzają nasze osteoblasty do pracy, tak żeby ta kość cały czas się przebudowała, żeby ten stosunek osteoblastów, czyli tych komórek, które tworzą naszą kość, do osteoklastów, które ją zjadają, był z przewagą do tych dobrych komóreczek. Powiedz, jeśli trafia do ciebie kobieta w wieku 50 lat i już zdiagnozowana ma osteoporozę, a nie ćwiczyła za specjalnie, to od czego ma zacząć? Od przełamania swojej bariery wyjścia na tą siłownię, bo sama wiem, bo zaczęłam dopiero ćwiczyć siłowo rok temu. I wiem, jak trudno było wyjść na tą siłownię,
I jest taki mit, że na siłownię chodzą tylko mężczyźni, młodzi, wysportowani i czasami ciężko jest wejść w ten tłum i tam samemu zacząć ćwiczyć. Więc to jest taka bariera psychiczna, też stereotypowa, że ja jestem jak to, ja mam wyjść na siłownię, ja teraz sama wśród tych młodych osób ćwiczyć, jeszcze z moim niedoskonałym ciałem. Tak, właśnie pani ma zacząć ćwiczyć. Nie traktować osteoporozy jako starości, tylko jako szansy, że ja mogę zrobić coś nowego dla siebie. Tak, że nie idę tam dlatego, że jestem stara, tylko ja chcę coś zmienić w swoim życiu, I tak? mogę. I mogę jeszcze to zrobić. Na początku bym sugerowała takie treningi albo grupowe, jeżeli kogoś stać dobrze ćwiczyć z trenerem, tak, który przynajmniej wziąć parę treningów na początku i pokaże, jak ćwiczyć. Ten trening z osobami na osteoporozę też jest specyficzny, bo trzeba pamiętać, że to są często osoby bardziej podatne na złamanie, więc te ciężary też nie mogą być bardzo duże, tylko muszą być dostosowane do naszych obciążeń internistycznych. Więc to musi być bardzo racjonalny trening. Więc warto porozmawiać z takim trenerem personalnym, który jest jednocześnie fizjoterapeutą i nam ten trening ustawi. Jeżeli nie mamy na to środków, no to są takie zestawy prostych ćwiczeń, są aplikacje, które pokazują nam, jak ćwiczyć. Ja też jestem mamą 3 dzieci i gdzieś w tym wszystkim, w pracy zawodowej, w tą codzienną gonitwą. Czy są jeszcze jakieś inne aktywności fizyczne, które w zależności od tego, jaki jest stopień nasilenia osteoporozy, możemy zalecić? Tak, bardzo fajne są takie ćwiczenia równoważne, poprawiające naszą równowagę. Tutaj szczególnie bardzo dobre jest tai chi i trening oporowy, ale również w wodzie, tak? Więc fajnie jeszcze działa na kości, na nasz układ mięśniowy aquaerobik. Plus spacery z kijami, biegi, truchty. To są aktywności zdecydowanie. Poza tym jeszcze przy osteoporozie też proszę pamiętać o odpowiednim doborze obuwia, tak? Które niestety obcasy odpadają właśnie z uwagi na to zaburzenia równowagi, którą mogą generować i doprowadzać nas do upadków. Ale te zaburzenia równowagi nie są pochodną osteoporozy. Nie, to często Tylko towarzyszy osteoporozie, po prostu to jest taka profilaktyka złamań. I zobacz, jak to fajnie się łączy wszystko, że w okresie mniej więcej okołomenopauzalnym, kiedy zaczynamy tracić tkankę mięśniową i też kostną, i trudniej jest ją odbudować, wskazane jest poprzez środowiska longevity włączyć jak najwięcej tych treningów siłowych. I tutaj z osteoporozą też to się pięknie łączy, że dokładnie taki sam wysiłek jest wskazany dla osób, którzy chcieliby zapobiegać powstawaniu osteoporozy. Tak, więc jeżeli ktoś pyta, jak zapobiegać osteoporozie, jakie jest najlepsze lekarstwo dla kości, jak leczyć osteopenię, leczyć ją ruchem. I to jest zarazem najprostsze lekarstwo, ale również najtrudniejsze do zrealizowania, ale też do zmiany naszego trybu życia. Do kiedy mamy wpływ w naszym życiu na to, jakie mocne te kości będziemy mieli? Dopóki nie zarosną nam nasady kostne. Czyli u dziewcząt to jest mniej więcej do 20 roku? Nie, nawet wcześniej. Nasady gdzieś u dziewczynek koło 16, u chłopców troszeczkę później, 18-19 rok życia to jest maks, kiedy ta nasada kości nam się zarasta. Więc to, jak zbudowana będzie ta kość właśnie w wieku dorosłym, jak ona będzie traciła, również to dzieciństwo nasze ma wpływ. A niestety to jest tak, że my jak byłyśmy małe, nikt nie siedział w domu, nie grał przy komputerze, wszyscy siedzieliśmy na podwórku, na trzepakach, graliśmy w piłkę, dużo spacerowaliśmy, no bo nie było alternatywy, mam wrażenie. A teraz jednak te dzieci również mają siedzący tryb życia. Są podwożone do szkoły, odbierane ze szkół i jednak jak ta kość ma się modelować, kiedy już te procesy w wieku dziecięcym są zaburzone. Czyli niezwykle istotne jest, możemy taki nawet mały apel do rodziców skierować, że jeżeli dzieci są w okresie dojrzewania, są jeszcze małe i w okresie dojrzewania, to jest tak naprawdę jedyny moment w życiu, gdzie mamy
realny wpływ na gęstość kości? No potem też trochę mamy, już może tak tego nie demonizujmy, ale rzeczywiście to, jakie te kości będą, to nasze W dużej dzieciństwo mierze. wpływa, tak? Poza tym to też utrzymanie prawidłowej masy ciała ma wpływ na metabolizm kostny. Dobrze, żeby trzymać prawidłową masę ciała, bo też to chodzi o wydzielanie właśnie estrogenów, o gospodarkę naszą lipidową. Jednak to wszystko ma potem wpływ również na nasze kości. Gorsze będzie wahanie wagi niż jednorazowe schudnięcie, czy nie ma to znaczenia, po prostu powinniśmy dbać o to, żeby... Oczywiście, jeżeli mamy bardzo szybką redukcję masy ciała, to też bardzo szybko tracimy na masie mięśniowej, którą odbudować potem jest bardzo ciężko. Więc dobrze, jak to odchudzanie jest takie racjonalne. Połączone też z dużą dawką aktywności fizycznej. Tak, zdecydowanie jest połączone, jeżeli oczywiście nie mamy przeciwwskazań, bo są różne typy otyłości i nie każdy może ćwiczyć, ale warto od tych prostych ćwiczeń zacząć. No i doszliśmy do tego okresu dojrzałości, mamy już określoną gęstość kości, ona się utrzymuje mniej więcej do 40-50 roku życia na podobnym poziomie, jeśli nie doszło do jakichś innych zaburzeń dodatkowo. I przychodzi ten okres u kobiet perimenopauzę, menopauzę, mężczyźni powoli wchodzą w andropauzę i zaczyna dochodzić do takiego gwałtownych zmian. Bo między 50 a 60 rokiem życia tracimy mniej więcej od 1% do 2% gęstości mineralnej kości. To jest bardzo dużo. Rocznie. To jest bardzo do dużo. 60 tracimy. Potem to trochę spowalnia, bo to jest około 0,8% na rok po 60 roku życia, ale to dalej jest spadek. Więc jeżeli nic z tym nie zrobimy, no to dojdzie do złamania prawdopodobnie u osób predysponujących. I teraz mamy narzędzia, żeby to monitorować, bo te procenty, czy też takie wskaźniki, które my oceniamy, możemy wyliczyć na podstawie densytometrii. Przechodzisz od razu do diagnostyki, w jaki sposób mamy się zdiagnozować, albo jak mamy skierować naszych bliskich, żeby upewnić się, czy osteopenia, właśnie o tym jeszcze porozmawiamy, czym jest osteopenia, czym jest osteoporoza, akurat dotyka nas czy kogoś bliskiego. Po pierwsze, w warunkach domowych zmierzmy się, bo my się nie mierzymy, my się ważymy, a się nie mierzymy. Zazwyczaj ten pomiar wzrostu jest koło 18 roku życia, a potem już się nie mierzymy i okazuje się, że taki spadek powyżej 4 cm już sugeruje nam mocną osteoporozę w naszym wzroście, a jeżeli doszło do tego spadku wzrostu, to warto wykonać densytometrię. Jest to badanie bardzo proste, które wykorzystuje wiązkę promieniowania rentgenowskiego. Do tego badania nie ma praktycznie przeciwwskazań, chyba że jesteśmy w ciąży. Kładziemy się na specjalnym stole, badamy zazwyczaj kręgosłup lędźwiowy i lewą szyjkę kości udowej i program komputerowy nam to przelicza na specjalne parametry, na podstawie którego albo stwierdzamy prawidłową gęstość mineralną kości, albo osteopenię, tudzież osteoporozę. Czym się różni osteopenia od osteoporozy? Osteopenia to jest taki stan przed osteoporozą i to są właśnie wskaźniki wyliczone na podstawie odchylenia standardowego. Mierzymy wskaźnik T-score i między -1 a -2,5 jest osteopenia. Powyżej -2,5 mamy osteoporozę. Czyli osteopenia jest takim, można powiedzieć, preludium. Tak? I osteopenia jest też takim czasem, kiedy możemy o te kości zadbać intensywnie. I to nie jest tak, że jeżeli mamy osteopenię, to ja na pewno rozwinę osteoporozę. Nie. Jeżeli będę się dobrze odżywiał, jeżeli wprowadzę ruch, trening siłowy, aerobowy, będę brał witaminę D, to być może uda mi się w jakimś stopniu to spowolnić. No właśnie. Może nie zahamować, ale spowolnić. Natomiast osteoporoza jest już takim stanem, gdzie my wdrażamy z leczeniem farmakologicznym. Czy każdy, kto jest po 50 roku życia powinien i nigdy nie miał, powinien wykonać sobie takie badanie densytometryczne? Ja uważam, że tak. Niezależnie od tego, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Mężczyzna
Panowie mogą troszkę później, koło 60 roku życia, aczkolwiek każdy powinien przez to badanie przejść. Uważasz, że są przypadki, w których warto jest zrobić takie pierwsze badanie wcześniej niż w wieku? Tak, jeżeli mamy choroby przewlekłe, jeżeli choroby endokrynologiczne, nefrologiczne, neurologiczne, jeżeli bierzemy duże dawki sterydów, jeżeli mamy nadczynność tarczycy, nadczynność nadnerczy, endokrynopatię generalnie, warto zawsze zbadać. Poza tym, jeżeli w naszej rodzinie była osteoporoza, to warto to badanie wcześniej wykonać. Jeżeli Państwo przyjmują leki, które mogą pogarszać naszą gęstość mineralną kości. Okej, wykonaliśmy takie pierwsze badanie. Akurat kobieta w wieku 50 lat, okazało się, że wynik jest prawidłowy. Kiedy powinna ponownie powtórzyć? Za 2 lata. Czyli od 50 roku życia u kobiety zaleca się co 2 lata powtórzenia Tak, takiego. jeżeli pierwsze badanie było prawidłowe. Ale będzie długa lista osób, których skieruję na badanie po dzisiejszej rozmowie? Warto badać, bo tak naprawdę łatwiej nam zapobiegać, niż potem leczyć złamanie osteoporotyczne, bo jeżeli ktoś się z naszych bliskich połamie, to proszę pamiętać, że to jest nie tylko obciążenie dla chorego największe, ale również dla całej rodziny. Bo jeżeli wasza babcia, mama złamie biodro, to będzie osobą leżącą. I takie powikłanie złamania osteoporocznego może nawet się skończyć śmiertelnie, bo dużo osób łamie szyjkę kości udowej, trafia do szpitala, a potem konsekwencją różnych powikłań internistycznych może nawet doprowadzić do zgonu. Wręcz te zgony z powodu osteoporozy są naprawdę bardzo dużo. Statystyki związane właśnie ze złamaniami, chociażby na przykład, jak powiedziałeś, szyjki kości udowej są straszne. Bo nawet 25% doczytałam osób umiera w przeciągu 6 miesięcy od złamania, a nawet do 40% w ciągu pierwszego roku od złamania. I to jest uzależnione od wieku. Im starsza osoba, tym większe ryzyko, że faktycznie może nawet terminalnie się zakończyć taki uraz. Więc tym bardziej warto jest podnosić ten temat i w wcześniejszym okresie życia zacząć adresować problem, żeby nie stracić życia albo nie obciążyć naszych bliskich opieką nad kimś leżącym ciężko chorym, kto ciężko potem już później wrócić do normalnego funkcjonowania. Czy są jakieś inne badania poza densytometrią, które uważasz, że warto jest zrobić? Albo czy są przypadki, gdzie mamy wątpliwości i wtedy uzupełniane są jeszcze te badania? Mamy jeszcze drugą metodę. Możemy taką gęstość mineralną kości zbadać specjalnym urządzeniem wykorzystującym wiązkę promienia ultrasonograficznego. Jest to nowość. Z tym badaniem jest troszeczkę problem, ponieważ wynik tego badania nie jest ujęty w polskich rekomendacjach jeszcze. Ten wynik widnieje już w rekomendacjach włoskich, ale obecnie rozpoznajemy osteoporozę na podstawie badania densytometrycznego. Także jeżeli mamy przeciwwskazania do osteoporozy, na przykład w ciąży, wtedy możemy wykonać takie badanie. Taką zawsze diagnostykę obrazową warto uzupełnić badaniami laboratoryjnymi, czyli sprawdzamy gospodarkę wapniowo-fosforanową, wapń, fosfor, kreatyninę, fosfatazę alkaliczną, witaminę D3. Ja lubię pacjentom również zlecać zbiórki moczu i patrzeć na dobowe wydalanie poszczególnych pierwiastków, czy oprócz tego nie ma jeszcze jakiegoś defektu cewki nerkowej, które wpływa na przykład na wydalanie wapnia z organizmu, tak, że ta osoba nie jest go w stanie zatrzymać w organizmie. Albo poszukać przyczyny osteoporozy, więc często też wykonujemy badania hormonalne. Wszystko zależy oczywiście od pacjenta i od jego wywiadu. Opowiedz troszkę więcej o roli gospodarki wapniowo-fosforanowej i o hormonach w osteoporozie. No to jest temat rzeka oczywiście. Najwięcej tutaj do powiedzenia mają nasze hormony płciowe, ale również tarczyca ma dużo wspólnego. Nasze nadnercza mają dużo wspólnego, czy przytarczyce, które regulują naszą gospodarkę wapniowo-fosforanową. Czyli oprócz tarczycy mamy 4 malutkie gruczoły, które są za nią odpowiedzialne. Wydzielają one parathormon.
Poza tym hormony tutaj osi podwzgórze, przysadka nadnercza również. Sprawa jest bardzo skomplikowana, że tak powiem, i w zależności od tego, jaki jest problem, to tutaj kierujemy na to naszą diagnostykę. I od tego uzależnione jest pewnie później prowadzenie tego pacjenta i zalecenie. Tak, bo często jest tak, że u ludzi młodych tak naprawdę nie leczymy osteoporozy lekami farmakologicznymi, tylko leczymy usunięciem przyczyny. Czyli jednak powinniśmy u tych ludzi młodych dążyć do tego, żeby dowiedzieć się, dlaczego ten człowiek ma zaburzoną tą gospodarkę wapniową. I zadziałać przyczynowo, a nie objawowo. Porozmawiajmy teraz może o tych czynnikach takich, na które mamy wpływ, czyli styl życia, odżywianie, suplementacja. Jeśli chodzi o właściwą dietę, co byś mogła zalecić? Dietę bogatą w wapń. Niestety w diecie polskiej, albo stety, źródłem wapnia jest głównie nabiał. I tutaj tak, nie każdy ten nabiał toleruje. Nie każdy go lubi. Nie każdy spożywa go tyle, ile powinniśmy go jeść, bo tak naprawdę, żeby uzupełnić naszą potrzebę, a w wieku dorosłym to jest około 1200 mg, to powinniśmy wypić 4 szklanki mleka i jeszcze zjeść do tego jogurt, tak? A jest to trudne, więc standardowo, tak patrząc na to, co spożywamy w różnych posiłkach, jemy około 800 mg na dobę, a te 400 mg, jeżeli nie spożywamy tyle, ile trzeba, ja zalecam suplementować. Czy zaczynamy tą suplementację od jakiegoś wieku, czy w każdym wieku nie, warto? Nie zaczynamy suplementacji sami. Zróbmy badania, zobaczmy, czy my wymagamy tej suplementacji, bo okazuje się, że mamy osteopenię, ale my możemy mieć prawidłowy wapń, prawidłowe wydalanie, albo się okazuje, że mamy osteopenię i mamy wapń podwyższony w ogóle, bo mamy chore przytarczyce, co się stosunkowo często zdarza. Także ja nie lubię suplementować pacjentów w ciemno. To są badania tanie, oznaczyć wapń, fosfor, kreatyninę. Zobaczmy, czy my tego potrzebujemy. Policzmy sobie, ile my jemy tego nabiału. Co poza nabiałem, bo nie każdy, tak jak wspomniałaś, nie każdy lubi, nie każdy może. Czym jeszcze możemy się wspierać, jeżeli chodzi o dietę? Mamy oczywiście jeszcze jarmuż, szpinak, liście rzodkiewki, poza tym jajka, ryby, migdały, sezam. To są te źródła inne wapnia. Natomiast jeżeli nie możemy skompensować tak tej diety, to zostaje nam suplementacja. I teraz, jeżeli chodzi o suplementację wapnia, to lepiej ją rozłożyć w mniejszych porcjach, ale 2 razy na dzień na przykład. Nie od razu przyjmować te 400 mg jedną dawkę, tylko sobie rozdzielić na 2 mniejsze dawki po 200 mg. Na co zwrócić uwagę, jeśli mamy dietę roślinną? Na uzupełnienie białka. Bo to białko czasami nie jest wystarczające w produktach jednak roślinnych. I bez odpowiedniego białka my nie zbudujemy masy mięśniowej. I trzeba tego białko stosować od 1,2 do 1,5 mg na kilogram masy ciała, więc to jest naprawdę sporo. I też myślę, że na to białko nie zwracamy uwagi, a nie zbudujemy mięśnia bez dostatecznej podaży białka. A jeżeli chodzi o witaminę D? Witamina D. Gdzie wiemy, że w polskim społeczeństwie większość osób ma niedobór. Bo nie eksponujemy się jednak na słońce tyle, ile powinniśmy, a nawet to jest niewskazane przy obecnej ilości nowotworów skóry. Więc ja zalecam swoim pacjentom, żebyśmy cały rok suplementowali witaminę D3 i to są stężenia od 2 do 4 tysięcy w zależności od masy ciała. Też warto sobie oznaczyć stężenie tej witaminy D3 wyjściowo, ale jest to badanie w gabinetach Państwowej Opieki Zdrowotnej POZ-u nierefundowane, więc jest to jakiś koszt. W niektórych poradniach specjalistycznych można to oznaczyć w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. I wtedy w zależności od potrzeb przyjmujemy tą witaminę cały rok. Też nie jestem zwolenniczką takich bardzo dużych dawek witaminy D3,
No bo nasz organizm jest jednak mądry i wie, co robi. Przedawkować witaminy również D3 możemy, doprowadzając do podwyższonego stężenia wapnia, które jest również groźne, więc lepiej tą witaminę D3 suplementować z głową. Z tego co wiem, to nawet jeżeli chodzi o rozwój miażdżycy albo zapobieganie, lepiej jest podawać witaminę D3 właśnie w mniejszych dawkach, a regularnie. Dokładnie tak. W mojej branży przed zabiegami chirurgicznymi albo implantologicznymi coraz częściej kierujemy pacjentów do oznaczenia poziomu witaminy D3. Jeżeli się okazuje, że ten poziom jest niski, to potrafimy nawet planowy zabieg odroczyć, tak żeby ten poziom witaminy D3 był wyższy, ale też osteoporoza ma znaczenie również w stomatologii. Mogłabyś coś powiedzieć więcej o tym? Tak, ja mam bardzo dużo pacjentów kierowanych od stomatologów, którzy robią patonogram czy tomografię komputerową i odsyłają pacjentów na badanie densytometryczne przed rozpoczęciem implantów. Na przykład albo patrzą, że ta kość jest krucha, cienka i nie mają jak tego implantu zrobić, albo podczas zabiegu stomatologicznego okazuje się, że ta kość jest krucha bardzo, tak? Dlatego, że osteoporoza to nie są tylko te dwie kości, które my badamy. To jest cały nasz kościec. Ja zawsze też swoich pacjentów pytam, czy mają zęby wyleczone, bo niewyleczone zęby utrudniają nam włączenie leczenia na osteoporozę, bo jest to leczenie inwazyjne, jeżeli chodzi tutaj szczególnie o interwencję potem w obrębie dziąseł. Trzeba te leki odstawiać, więc lepiej te zęby mieć cały czas wyleczone i zdrowe, żebyśmy mogli sukcesywnie tych pacjentów leczyć. Miód na moje serce. Dziękuję, że to powiedziałaś. Nie, taka prawda. Dlatego osteoporozą, jak widzisz, trzeba się zająć interdyscyplinarnie. I często też stomatolodzy, chirurdzy dzwonią, tak? Czy oni mogą robić implant pacjentowi, bo on jest leczony tym i tym lekiem. Więc ta współpraca, taka komunikacja między lekarzem a lekarzem stomatologiem jest bardzo ważna, bo jeżeli pacjent wyda olbrzymie pieniądze i zrobi sobie implant, a nagle ten implant się nie przyjmie, bo okazuje się, że pacjent miał ciężką osteoporozę, no to będzie to olbrzymia strata. Czy poza witaminą D są jakieś inne witaminy albo minerały, które zalecasz uzupełniać? Ja zalecam jeszcze koenzym Q10 i zalecam pacjentom kwasy omega, które w ogóle działają przeciwzapalnie i regenerująco, więc to jest takie też mój zestaw witamin, które ja przyjmuję, a resztę to rzeczywiście w zależności od niedoborów. Jeżeli chodzi o styl życia, powiedziałaś już o papierosach. Alkohol, siedząca praca też mają znaczenie? Zdecydowanie tak. Spożywanie powyżej 3 gramów alkoholu na dobę zwiększa ryzyko osteoporozy. Jak wiemy, alkohol nie jest dobry na nic, więc dobrze z tego alkoholu w ogóle zrezygnować. Czy zmiana stylu życia może odwrócić osteopenię? Może. Często tak się dzieje, a przynajmniej może ją zahamować. Także nie trzeba tracić nadziei, tylko trzeba modyfikować nasz styl życia. Dlaczego zbyt szczupła sylwetka to większe ryzyko osteoporozy? No jest to związane oczywiście z masą kostną, z masą mięśniową, ale też tkanka tłuszczowa potrafi wydzielić estrogeny. Więc tutaj teoretycznie te kobiety, które mają trochę więcej masy ciała, one czasami mają takie ładniejsze buzie, to też związane są z estrogenami, takie pełniejsze po prostu. Tak samo te estrogeny potrafią wpływać dobrze na nasze kości, również wytwarzane przez tkankę tłuszczową. Więc wszystko ma znaczenie, aczkolwiek pacjentki otyłe również chorują na osteoporozę. Jeżeli chodzi o strategię spowalniania utraty kości, to aktywność fizyczna jest jedną z najważniejszych rzeczy. Trening siłowy jest lepszy od chodzenia, pływanie czy jazdy na rowerze, jeżeli chodzi o kości. Bieganie jest lepsze niż aktywności bez obciążenia również, ale jest mniej skuteczny niż trening oporowy. Zgadzasz się też z tym?
Tak, ja uważam, że najlepiej to by było to połączyć i No mieć właśnie. trening aerobowy, trucht plus trening siłowy. No i to wsparcie endokrynologiczne, o którym mówiłaś, jest konieczne dla optymalnej... Tak, w ogóle niektórzy endokrynolodzy leczą samodzielnie. To jest też dziedzina na styku reumatologii i endokrynologii. Porozmawiamy teraz o leczeniu osteoporozy. Mamy w Polsce do wyboru tabletki na leczenie osteoporozy. Są to bisfosfoniany, które są podawane albo doustnie, albo w postaci dożylnej. One, można powiedzieć obrazowo, że wbudowują się w kość, poprawiając jej strukturę kostną. Kolejną grupą leków jest denosumab. Jest to przeciwciało, które jest podawane podskórnie i ono hamuje jedno przeciwciało, które uczestniczy w powstawaniu tych komórek kościogubnych, czyli hamuje nam te osteoklasty. I mamy najnowszy lek w Polsce, dostępny od zeszłego roku. On już na świecie jest dostępny kilka lat, romosozumab. I ten lek w ogóle jest, uważam, jeden z najlepszych obecnie, ponieważ on nam oprócz tego, że hamuje, to jeszcze nam troszkę nadbudowuje tej kości. I ten lek obecnie w Polsce jest zarezerwowany dla ciężkich osteoporoz powikłanych złamaniem. Musimy mieć udokumentowaną nie dość, że ciężką, to jeszcze obecne złamanie osteoporotyczne. Troszkę jest trudno dostać ten lek, bo też liczba miejsc w tych programach lekowych jest limitowana, ograniczona. To nie jest tak, że ile chcemy możemy pacjenta włączyć, tylko dany ośrodek dostaje poszczególną pulę do leczenia tym lekiem, a oczywiście chętnych jest dużo więcej niż mamy tych miejsc. Ten lek możemy sobie kupić komercyjnie, tylko cena jest troszkę zaporowa, ponieważ taka terapia tym lekiem kosztuje około 2,5 tysiąca na miesiąc, a leczenie trwa rok. Dlaczego tak mało osób z osteoporozą jest właściwie leczone? To, że nie są diagnozowane często przypadki, to jest inna historia. Dlaczego są też niewłaściwie leczone często? Bo jest bardzo mało poradni leczenia osteoporozy w Polsce. Te poradnie się zamykają. Niektóre województwa w Polsce w ogóle nie mają takich poradni dedykowanych. Czasami osteoporozą, nie chcę tu obrażać kolegów, ale zajmują się bardzo różni lekarze. Też to nie jest popularna działka medycyny i mam wrażenie, że po prostu nas jest mało jako takich specjalistów od leczenia osteoporozy. Biorąc pod uwagę statystyki, że ponad 2 miliony ludzi cierpi na osteoporozę, to wydawałoby się, że tych ośrodków powinno być naprawdę dużo. Tak, i mam nadzieję, że dzięki naszej prężnie działającej konsultant krajowych będzie tych ośrodków coraz więcej. Też mamy coraz więcej programów właśnie, coraz więcej leków tutaj wchodzi na tą listę refundacyjną, więc być może to się zmieni. Jak długo się czeka, jeżeli bym chciała zapisać na przykład kogoś z bliskich jutro do twojego Na taką centrum? wizytę pierwszorazową to jest zazwyczaj od miesiąca do 3 miesięcy, natomiast A na densytometrię? na densytometrię kontrolną się czeka praktycznie 2 lata. Niezależnie od tego, czy to jest na NFZ, czy prywatnie? Nie, prywatnie oczywiście to badanie można zrobić od ręki. Tak? Ile to kosztuje To wtedy? nie jest taki koszt duży badania, około 100 zł za odcinek. Okej. I wystarczy zrobić 2 odcinki, żeby mieć W już zasadzie, poglądowo. jeżeli wyjściowo badamy 2 odcinki, a potem badamy tą gorszą lokalizacją. Zazwyczaj tak. Jak wygląda życie z osteoporozą? Ten strach przed złamaniami, ta profilaktyka, codziennie nawyki, jak głowa, emocje w tym wszystkim? Bardzo różnie, ale przede wszystkim myślę, że to jest taki ciężki etap dla kobiety, gdzie myśli, że już jest stara. Po pierwsze, powinniśmy sobie dać taki czas na żałobę z pogodzeniem się i żeby jednak, tak jak z każdą chorobą przewlekłą, trochę przejść ten etap pogodzenia się, że ja ją mam. Oswoić się. Tak, ale nie traktować tego jak ostateczność, nie traktować tego jak starość, tylko jak zadanie, które mamy wykonać i trochę podejść do tego zadaniowo, że to nie jest koniec, tak jak powiedziałam wcześniej, tylko spójrz na to inaczej. A może to jest czas, żebyś spróbowała właśnie czegoś innego, chociażby nowej aktywności fizycznej.
To jest często tak, że pacjentki jeżdżą na nartach i nagle mówię do nich, nie, teraz narty już nie, droga pani, bo się pani połamie. To nic, że pani bardzo dobrze jeździ, ale jak ktoś panią uderzy, to wtedy to ryzyko jest dużo większe. Więc nagle ten pacjent czuje się tak, jakbym ja mu coś zabierała, tak? Bo on Ograniczony. co roku jeździł na te narty i nagle ja mówię, że nie, w tym roku nie będzie wyjazdu na narty, ale może potraktuj to jako szansę na spróbowanie innej aktywności w te ferie. Także pierwszy ten aspekt to jest aspekt pogodzenia się z tym. 2, aspekt straty jednak może młodości, czy jakieś pogodzenia, bo my zawsze czujemy się, jakbyśmy mieli te 25 lat. A nagle ktoś nam mówi, że ja mam osteoporozę, już jestem stara. Mało tego, że powiedzieli, że już w okres menopauzy wchodzę, to jeszcze osteoporoza. Jeszcze osteoporoza i w ogóle ja to kojarzę z osteoporozą, z taką staruszką, z laską i nagle mi mówią, że ja już jestem tą staruszką z tą laską, o co chodzi. No nie, po prostu. Nawet nie pomyślałabym, może to takie skojarzenie też. Tak pacjentki mówią. Nie, po prostu ty masz chorobę kości. I to nie jest twoja wina. Ty nie jesteś stara, tylko być może masz taki bagaż genetyczny. Tak? Nikt nie kojarzy choroby Hashimoto ze starością, a osteoporozę kojarzymy ze starością i z tą utratą. Więc fajnie, żebyśmy zaczęli o tym myśleć jako coś takiego, nie jako starość, nie jako ciężką chorobę, tylko coś, z czym się mogę zmierzyć, ale też może to jest szansa na coś akurat nowego. Czy jest coś, co mogłabyś poradzić osobom bliskim, na przykład kogoś, kto właśnie niedawno uległ urazowi, jest złamana na przykład kość udowa na tle osteoporozy? Czy jest coś, co dodatkowo mogłabyś polecić? No przede wszystkim, żeby taką osobę wysłać na badanie w kierunku osteoporozy. To po pierwsze. Żeby takie osoby opiekujące się też nie brały za dużo na siebie, żeby prosiły o pomoc innych, no bo to jest jednak bardzo fizyczna praca, tak? Czasami musimy zmieniać pampersy, prowadzić toaletę osobom, swojej mamie, tacie, bliskim, tak? I to też warto o tym porozmawiać. To często są tygodnie i miesiące. Tak, tygodnie i miesiące. Warto też takie osoby od razu rehabilitować, czyli prosić tego rehabilitanta, żeby to było w warunkach domowych, jeżeli są do tego środki. Też warto rozmawiać z osobą chorą na osteoporozę, co taka osoba potrzebuje i czego by oczekiwała od nas. Bo ten dialog w tej osteoporozie może nie jest tak uważany, że to jest istotne, ale warto powiedzieć, hej, słuchaj, ja mam osteoporozę, ja oczekuję od ciebie, żebym nie musiała wnosić tej zgrzewki wody, żebyś teraz to ty ją dźwigał. Albo proszę kolegom w pracy, pomóżcie mi dźwigać te ryzy papieru, bo ja mam osteoporozę i mogę się połamać dźwigając taki ciężar. Więc fajnie jest taki dialog powiedzieć też, że ja jako osoba chorująca proszę o coś. Bo wtedy takie rzucenie samo w sobie, mam osteoporozę, jestem chora, ta druga osoba może nie wiedzieć, jak ci pomóc, więc trzeba to po prostu powiedzieć. Czy jest jeszcze coś, o co ciebie nie zapytałam, a uważasz, że warto by było, żeby nasi widzowie usłyszeli, dowiedzieli się na temat tej choroby? To choroba przewlekła, ale mamy na nie obecnie skuteczne leki. Nie bójcie się pytać swoich lekarzy, nie bójcie się zadawać pytań. Rozmawiajcie. Chodźcie na takie badania z koleżankami. Zachęcajcie swoje bliskie osoby do wykonania takich badań. Bądźcie ambasadorkami we własnych środowiskach pracy, bo warto o tym mówić. Może to nie jest bardzo poważna choroba, ale zdrowe kości dają nam naprawdę bardzo dużo benefitów. I warunkują korzystanie z tego życia w pełni w starszym wieku. Więc A jeżeli teraz o tym pomyślimy, to zaprocentuje nam na lata.
Bardzo Tobie dziękuję. Mam nadzieję, że tak jak o menopauzie zaczęło się mówić bardzo dużo i widzę, jak kobiety korzystają z tej wiedzy i ułatwia im to życie, kiedy świadomie przechodzą cały ten proces menopauzy i liczę na to, że ta dzisiejsza rozmowa choć w małym procencie przyczyni się również do tego, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni będą troszeczkę więcej myśleć o diagnozowaniu się, no i też zmianach w swoim lifestyle'u. Też bardzo dziękuję za zaproszenie i niezmiernie się cieszę, tak jak powiedziałam na początku, że robi się wokół tego taki mały szum, że mimo, że to jest temat niepopularny, bo nie jest skojarzony z młodością, pięknym życiem, ale tak może być. I właśnie zdrowe kości to będzie nasze piękne, długie życie. Podstawa do długiego i pięknego życia. Dziękuję Tobie Dziękuję bardzo. Agata. Naładowany pistolet. A czy on wybuchnie? W głównej mierze zależy od naszego stylu życia. Wzrosło spożycie warzyw, owoców, nabiału, jajek, produktów pełnoziarnistych, mięsa. Spada trochę spożycie cukru i alkoholu. Ale nie są to moim zdaniem pozytywne dane. Zawsze jak składamy życzenia, to pierwsze to jest zdrowie. A tak naprawdę my to zdrowie to czasem gdzieś mamy.